Siema, tu wahacz. Nowe Mitsubishi ASX szybko przeszło lifting, bo w około rok od swojej rynkowej premiery. Zapraszam na test ciekawie skonfigurowanego egzemplarza tego modelu, bo z prawie bazowym wyposażeniem, a za to stopowym silnikiem. Powiem na filmie, czy takie zestawienie ma sens oraz co się zmieniło przy okazji odświeżenia. Na wstępie też wspomnę, że Mitsubishi ASX wciąż oparte jest o Renault Captura i te modele technologicznie są praktycznie bliźniacze i z tego względu wynika zapewne tak szybki lifting bohatera tego testu, bo Renault też od niedawna oferowane jest w lekko zmienionej formie, więc spójność w fabryce musi być utrzymana. W każdym razie na tym filmie nie chcę rozwodzić się, czy tego typu klonowanie jest dobre czy nie, bo takie mamy realia, nikomu nie dzieje się przez to krzywda i wolę skupić się na tym, co otrzyma osoba chcąca mieć właśnie ASX-a. W przypadku wyglądu porównania z Renault są jednak obowiązkowe, bo front auta co prawda posiada wspólne światła, ale już obszar pomiędzy nimi obecnie został bardziej odróżniony od Captura i przyznam, że to co zaproponowało Mitsubishi podoba mi się trochę bardziej. Poza frontem zmiany są już symboliczne i całościowo samochód wciąż prezentuje się ładnie, chociaż jak dla mnie tył jest zbyt obły w porównaniu z ostrymi liniami zastosowanymi obecnie z przodu i wolałbym, aby nad nim styliści bardziej popracowali, no ale jest jak jest. Skromna wersja wyposażeniowa oznacza tutaj drugi od dołu Invite, dodające względem podstawy tylko automatyczną klimatyzację, dostęp bezkluczykowy i czujnik deszczu. Dostępne są w nim bazowe w tym modelu felgi strukturalne 17 cali, ale pod kątem projektu zderzaków czy ilości chromu Invite nie ustępuje bogatszym odmianom. We wnętrzu ogólny projekt nie uległ zmianie i w dalszym ciągu prezentuje się on moim zdaniem ok i pasuje do auta tego typu. W testowanej odmianie względem bogatszych dostaje się srebrne akcenty na desce rozdzielczej, co w sumie można postrzegać za zaletę, bo w topowych mamy bardziej ponure, ciemne wykończenie. Te srebrne elementy nie są jakieś wymyślne, po prostu gładkie, ale prezentują się ok. Tak samo dobrze wyglądają górne części deski rozdzielczej i drzwi. Na drzwiach mamy twarde materiały, ale pod kątem wizualnym mają one taką samą fakturę i też nie błyszczą się jakoś specjalnie względem miękkiego podszybia. Mamy też tutaj trochę materiałowych wstawek. Na desce rozdzielczej też ten materiał spotkać można na miękkich podłokietnikach, a w niższych częściach kokpitu mamy twarde materiały. Detale są wykonane estetycznie i dobrze wyglądają, jeśli chodzi o spasowanie. To zastrzeżenia mam tylko do tego ekranu, który mocno trzeszczy. Na szczęście, jeśli się go tak nie szarpie, to żadnych niepożądanych dźwięków nie wydaje i ogólnie jakość wykonania trzyma tutaj rozsądny poziom. Z kolei najmocniejszy silnik w ASX oznacza czterocylindrową benzynę 1.3, która rozwija 158 koni mechanicznych. W palecie jednostek napędowych w liftingowym okresie pojawiły się zmiany, to znaczy zniknęła możliwość zamawiania hybrydy, za to pojawił się wariant silnika benzynowego 1.0 z fabryczną instalacją LPG rozwijający 100 koni mechanicznych. Bez zmian za to pozostała bazowa jednostka 1.091 koni, a także wspominana już 1.3 albo w słabszej wersji 140 koni z manualem, albo mocniejszej 158 koni mechanicznych, gdzie występuje 7-biegowy automat. Szkoda, że automatyczna przekładnia musi być powiązana z największą mocą, ale poza tym rozkład propozycji pod maskę jest rozsądny jak na auto tego typu. I też znowu używając stwierdzenia jak na auto tego typu, mogę dopowiedzieć, że decydując się na topowy silnik do ASX-a można liczyć na naprawdę dobrą dynamikę. Testowanym modelem zrobiłem sporo kilometrów w trasie i chociaż nie jest on oczywiście wyścigówką, to zwiększanie prędkości przychodzi mu łatwo i daje pewność wykonywania manewrów. W testowanym ASX-ie niestety nie jest dostępny żaden wybór trybów jazdy i na domyślnych ustawieniach tak auto przyspiesza od 0 do setki. A tak od 90 do 140 km na godzinę. O ile ktoś nie będzie tym modelem podróżował, na przykład dużo po drogach szybkiego ruchu i ze sporym obciążeniem pasażerami czy bagażem, to 158 koni jest moim zdaniem tutaj nawet trochę przesadzoną mocą, którą oczywiście dobrze jest mieć, ale przy miejsko-podmiejskim użytkowaniu i przy założeniu, że chce się po prostu bezproblemowo dojechać do celu, silnik 140-konny byłby tu moim zdaniem w zupełności wystarczający, a i nawet litrowa benzyna mogłaby dla niejednej osoby być ok.
Czynnikiem, który kusiłby mnie do zdecydowania się na najmocniejszy wariant, byłaby zatem przede wszystkim automatyczna skrzynia biegów, bo chociażby w przytaczanym mieście znacznie uprzyjemnia ona jazdę. Tym bardziej, że przekładnia radzi sobie dobrze, to znaczy podczas użytkowania nie zwraca na siebie uwagi, biegi zmienia płynnie, też nie trzyma zbyt niskich obrotów, przez co dostępność dynamiki jest dobra, mamy również odpowiednią szybkość pracy. Jedynie podczas ostrego przyspieszania, gdy chociażby nagrywałem sprint od 0 do setki, zmiana z 1 na 2 okupiona była czasami zaskakująco ostrym szarpnięciem, ale poza tym problemów nie było, a w normalnym użytkowaniu nie czułem potrzeby ani razu w ten sposób przyspieszać. Silniki 1.3 w ASX-ie wyposażone są też w miękki układ hybrydowy. Jego zadaniem jest wspomaganie systemu start-stop i faktycznie silnik odpalany jest bardzo płynnie. Miękka hybryda pozwala też wejść w tryb tak zwanego żeglowania, w którym, gdy obroty są na odpowiednim pułapie, co widać na zegarach, silnik spalinowy wygasza się podczas jazdy, dzięki czemu zmniejszają się opory i auto wolniej wytraca prędkość. Po naciśnięciu dowolnego pedału benzyna znowu budzi się do życia i robi to na tyle szybko, że w trakcie testu nie odczułem, aby jakoś negatywnie wpływało to na bezpieczeństwo, a po lekkim przyzwyczajeniu można w zauważalnej ilości sytuacji jechać z wygaszonym silnikiem. Wpływa to w pewnym stopniu na spalanie, ale generalnie w przypadku silnika 1.3 i tak nie ma co liczyć na jakieś rekordowe wyniki, bo samochód w Warszawie zużywał mi średnio 7,5 litra na 100 km. Na zwykłych drogach poza miastem były to okolice 5,5 litra, a podróżowanie na drogach ekspresowych przekładało się na wskazania komputera na poziomie 6,5 litra. Większa moc i automatyczna skrzynia biegów oznaczają dopłatę 10 000 złotych względem benzyny 1.3 140 koni. Z litrowymi jednostkami trzycylindrowymi już takie porównanie nie jest możliwe, bo są one dostępne tylko w bazowej odmianie Inform. Z kolei decydując się na bogatsze wersje niż testowe Invite, czyli Intense i InStyle, trzeba już liczyć się z koniecznością zamówienia najmocniejszej benzyny i przyznam, że nie jestem zwolennikiem takiego zestrojenia cennika i wolałbym większą dowolność, bo na przykład litrowa benzyna z instalacją LPG na pewno może być dla wielu osób interesująca ze względu na tanią eksploatację, ale nie każdy z kolei może chcieć podstawową wersję wyposażeniową. Podstawa to na szczęście nie jest jakiś golas, bo dostaje się tam światła LED, manualną klimatyzację, kamerę cofania z czujnikami parkowania, tempomat czy duży ekran w kabinie, ale wciąż, chociaż prezentowana na filmie wersja Invite z dostępem bezkluczykowym czy automatyczną klimatyzacją powinna być możliwa do zestawienia z litrowymi silnikami. A warto jeszcze dodać, że w ASX-ie nie ma możliwości dokupywania żadnych pojedynczych opcji poza lakierem, więc opierać się można tylko na przygotowanych półkach wyposażeniowych. Wersja Intense wprowadza wiele rzeczy, chociażby aktywny tempomat ze sporą ilością asystentów bezpieczeństwa, jak monitoring martwego pola czy ruchu poprzecznego. Mamy też podgrzewane fotele i kierownice, czy samościemniające się lusterko wewnętrzne. No generalnie sporo rzeczy, które długoterminowo mogą się przydać i tutaj znowu można kręcić nosem, że nie ma możliwości Intense zestawić z innymi silnikami niż ten 158-konny. W przypadku topowego InStyle jest to bardziej zrozumiałe, bo tam już można mówić o wersji naprawdę bogato wyposażonej z m.in. audio Harman Kardon, elektryką fotela kierowcy czy oknem dachowym, więc jest to propozycja dla osób, które już za bardzo nie liczą się z pieniędzmi podczas wyboru takiego crossovera. Generalnie jednak restrykcje cennika Mitsubishi są dla mnie gorsze niż większa dowolność, jaką oferuje Renault w swoim Capturze. Z drugiej jednak strony w Mitsubishi dostaje się 5 lat gwarancji do 100 000 km, a Renault oferuje gorsze warunki, więc tutaj Japończycy mają punkt. Gdyby ktoś poszukiwał rozsądnego egzemplarza, to znaczy w testowanej wersji wyposażeniowej, ale z benzyną 140 koni, to może mieć go również za 1419 zł netto miesięcznie w leasingu operacyjnym w ofercie przygotowanej przez partnera Wahacz TV firmy Carlis Polska. Taka rata możliwa jest przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i wykupie końcowym 30%, a dodatkowo wpisując w uwagach do zamówienia kod Wahacz Free można mieć za darmo dostarczone auto pod wskazany adres. Link do oferty wraz z kodem zrzuciłem w opisie filmu. Fabryczna nawigacja wraz z usługami Google i możliwością instalacji aplikacji też jest dostępna tylko w wersji InStyle. Szkoda, że nie można jej sobie domówić do słabszych odmian, tak jak w Renault, ale za to w standardzie dostaje się tutaj w każdej wersji ekran 10,4 cala oraz bezprzewodową integrację z Android Auto i Apple CarPlay, dzięki czemu, korzystając już ze swojego smartfona, można w bardzo komfortowy sposób, dzięki tej dużej przekątnej, chociażby wyświetlać sobie mapę.
Poza tym w ASX-ie pojawiło się najnowsze oprogramowanie oparte o OpenAirLink, które jest bardzo udane, to znaczy mamy możliwość personalizacji zawartości ekranu domowego. Wszystko działa tutaj szybko, ikonki są odpowiednio duże, też interfejs jest dobrze przemyślany, więc nie mam do tego rozwiązania żadnych zastrzeżeń. Nowy system pociągnął też zmiany w panelu klimatyzacji. Zniknęły pokrętła kiedyś dostępne tutaj z niewielkimi wyświetlaczami wewnątrz, a wskazania teraz wyświetlają się na ekranie, ale na szczęście wszystkie elementy sterujące wciąż mają formę fizyczną, tylko po prostu inaczej wyglądają, więc moim zdaniem pod kątem ergonomii jest to zmiana neutralna. Na kierownicy rozmieszczenie przycisków pozostało po staremu i dobrze, bo jest ono wygodne. Tutaj mamy odbiór połączeń, tutaj steruje się elektronicznymi zegarami. Z lewej strony mamy obsługę tempomatu, a za multimedia odpowiada joystick za kierownicą, którego trzeba się nauczyć, ponieważ nie jest on widoczny z perspektywy kierowcy, ale jego budowa jest naprawdę ergonomiczna. Zestaw wskaźników w testowanym ASX-ie ma 7-calowy ekran, tylko w wersji InStyle można liczyć na większy wyświetlacz. Zakres informacyjny, który się tutaj dostaje, jest taki standardowy, ale wystarczający. Wskazania z nawigacji, czy też komputera podróżnego, to wszystko można sobie tutaj ustawić i wyświetlić. Są też widoki minimalistyczne, informacje z asystentów bezpieczeństwa, czy też obrotomierz. Brakuje mi tylko tutaj 2 komputerów podróżnych A i B, ponieważ jest tylko jeden. Lifting przyniósł za to zmiany w portach ładujących. Zamiast 2 USB-A mamy teraz USB-C. Pozostało za to 12V. Można spotkać je też z tyłu. 2 USB dla drugiego rzędu pojawiają się od wersji Intense. Ekran środkowy ma bardzo dobrą jakość, a niestety obraz z kamery cofania, który może się na nim wyświetlać, wypada już pod tym kątem naprawdę kiepsko. Na szczęście dostajemy w nim rozsądnie kontrolowane pole widzenia i lekką skrętność obiektywu, ale wciąż jak na 2025 rok jakością nie ma co się chwalić. Też Mitsubishi mogłoby lepiej wkomponować obiektyw, bo w Renault jest on ukryty w ich znaczku, a w ASX-ie dostajemy mało atrakcyjny garb na tylnej klapie. Kamera cofania jest w testowanym modelu przydatna ze względu na dosyć wysoko poprowadzoną szybę i niemożliwe do złożenia spore zagłówki. Do przodu widoczność jest już ok i też wymiary pomagają na parkingach, bo auto ma 423 cm długości i 180 cm szerokości. Przy niskich prędkościach kierownica ASX-a pracuje lekko i łatwo można nim manewrować. Takie zestrojenie układu kierowniczego gorzej wypada jednak w trasie, a niestety w testowanym modelu wybór trybów jazdy się nie znalazł. Osobiście preferowałbym bowiem przy wyższych prędkościach większy opór stawiany przez kierownicę. Ten obecny w testowanym egzemplarzu wciąż pozwala na bezpieczne podróżowanie, bo reakcje auta są wygładzone i prowadzi się ono przewidywalnie, ale gdyby kierownica chodziła trochę ciężej, to byłoby po prostu przyjemniej. Zawieszenie samochód ma też neutralnie zestrojone, dosyć miękkie, ale nie bujające się nieprzyjemnie na drodze. 17-calowe felgi z grubymi oponami jeszcze poprawiają wrażenia na mniejszych nierównościach i całościowo ASX-em jeździło mi się naprawdę przyjemnie. Nie jest to auto, które wzbudza jakieś większe emocje czy zachęca do ostrzejszego brania zakrętów, ale też nie czuje się w nim żadnych sportowych aspiracji, a przy normalnym użytkowaniu wybija się ono za sprawą właściwości jezdnych trochę ponad średnią wśród mniejszych crossoverów. Na plus wypada też łatwa możliwość wyłączenia niepożądanych, a odpalających się po każdym uruchomieniu silnika asystentów bezpieczeństwa, np. asystenta prędkości ISA. Mamy do tego oddelegowane przejrzyste menu z trybem Perso, a także dedykowany przycisk obok kierownicy. Pakiet z dekoracyjnym oświetleniem pojawia się w ASX-ie od wersji Intense, co oznacza, że w egzemplarzu testowym mamy podświetlone wyłącznie instrumenty pokładowe, więc nie ma co mówić tutaj o żadnych bajerach, ale za to można mówić o dobrej czytelności, ponieważ wszystkie przyciski i przełączniki doczekały się w tej kabinie swojego źródła światła. Przednie światła zostały w ASX-ie mocno odmienione i najbardziej wyróżniające się obecnie segmenty do jazdy dziennej przeniesione zostały niżej na zderzaki. Światła główne są smuklejsze i generalnie front po zmroku prezentuje się teraz wyraziściej. Z przodu mamy tylko LEDy, tak samo jak w kierunkowskazach w lusterkach. Z tyłu lampy nie zostały zmodyfikowane, co oznacza, że w dalszym ciągu brakuje w tej części nadwozia LEDów w kierunkowskazach, gdzie są żarówki i szkoda. Wciąż obecne są jednak ładne światła pozycyjne i całościowo testowany Mitsubishi pod kątem wyglądu oświetlenia wypada moim zdaniem naprawdę ok. Technologicznie światła pozostały po staremu, co oznacza, że mamy do czynienia ze statycznymi LEDami, które umieszczone są w odbłyśnikach.
Skutkuje to przeciętną precyzją poziomą odcinania obszaru jasnego od ciemnego, moc wypada przyzwoicie. Całościowo mamy tutaj do czynienia po prostu ze zwykłymi światłami, co w bazowych wersjach jest ok, bardziej narzekać mogą osoby wybierające topowe konfiguracje, bo tam dostaje się to samo rozwiązanie. Na tylnej kanapie po ustawieniu przedniego fotela pod siebie, na nogi mam niewielki, ale jednak jakiś margines wolnej przestrzeni. Nad głową już takowego nie mam, ale przy konkretnym wyprostowaniu się co najwyżej moje włosy lekko stykają się z podsufitką, więc nie jest to nic strasznego. Przy bardziej takim naturalnym ułożeniu ciała już kontaktu nie mam. Tunel środkowy jest w niewielkim stopniu wystający. Z tyłu nie dostaje się rozkładanego podłokietnika, a ilość miejsca na nogi mierzyłem przy kanapie maksymalnie odsuniętej do tyłu. Ponieważ można regulować jej położenie i przesunąć do przodu, gdy się to zrobi maksymalnie, o miejscu na nogi nie ma co mówić. Ale za to dostaje się dodatkową przestrzeń w bagażniku. A przy domyślnym położeniu dostajemy pojemność kufra 484 litry, próg załadunkowy jest umiarkowanie wysoki, otwór nie jakiś specjalnie szeroki, ale za to ok na wysokość, kształty są regularne. Po bokach mamy po haczyku na jakieś torby, podłoga jest dwupoziomowa, wcześniej pokazywałem w niższym położeniu tą półkę dodatkową, teraz jest w wyższym, a pod tą już właściwą podłogą znalazł się w egzemplarzu testowym zestaw naprawczy, ale jest miejsce na dojazdówkę. Gdy wspominana półka jest wyżej, po złożeniu oparć w drugim rzędzie dostaje się płaską podłogę. Podsumowując, szybki lifting Mitsubishi ASX pomógł temu modelowi, bo poprawił jego wygląd nadwozia i nadał bardziej indywidualnego charakteru. Doszły też lepsze multimedia, więc generalnie zmiany są na plus. Specyfika cennika sprawia, że nie jest to propozycja dla każdego, ale jeśli ktoś znajdzie konfigurację wpasowującą się w indywidualne preferencje, to dostanie naprawdę przyjemnego w użytkowaniu crossovera, w którym ja nie widzę jakichś zniechęcających do zakupu wad. I to wszystko, co przygotowałem o ASX-ie. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis polskiej ofercie. A jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!